Cześć! Witam na kanale Fansurf TV. Ja nazywam się Daniel Michalski, jestem instruktorem wingfoila w szkole Fansurf. Dzisiaj chciałbym przedstawić kolejne wingfoilowe zagadnienie, a mianowicie jestem początkującym. Kupować sprzęt do wingfoila, tak czy nie? To jedno z najczęściej pojawiających się pytań na forach i grupach dotyczących wingfoila. To oczywiście dylemat, przed jakim stoją lub staną osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z wingfoilem. Jeśli chcesz uzyskać odpowiedź, polecam przeanalizować kilka pytań pomocniczych, aby zważyć plusy i minusy dotyczące takiego zestawu dla początkujących. Zakładam, że mogę zostać posądzony o stronniczość, gdyż reprezentuję szkołę wingfoila, jak również Polskie Stowarzyszenie Wing, które organizuje kursy instruktorskie. Ale gwarantuję, że przedstawię ten temat w sposób obiektywny i przede wszystkim wykorzystam moje wingfoilowe instruktorskie doświadczenia. Na pewno po obejrzeniu tego filmiku podejmiesz decyzję bardziej świadomie, a na tym najbardziej mi zależy. Jestem początkującym. Kupować sprzęt do wingfoila, tak czy nie? Przedstawiam argumenty na nie, czyli nie polecam zakupu sprzętu na początku swojej przygody z wingfoilem, i argumenty na tak, kiedy taki zakup ma moim zdaniem sens. Argumenty na nie. Argument pierwszy. Progres, jaki osiągniesz po kilku godzinach w profesjonalnej szkole, spowoduje, że nie będziesz myśleć o zakupie sprzętu dla początkujących, tylko od razu będziesz w stanie kupić zestaw dla średnio zaawansowanych. A to oznacza, że czas i pieniądze, jakie zwykle tracisz przy zakupie i odsprzedaży sprzętu dla początkujących, możesz śmiało przeznaczyć na kurs. Taki kurs grupowy, 6-dniowy, kosztuje aktualnie około 1200 zł. Z pełnym sprzętem, możliwością testowania różnych modeli i rozmiarów, desek, wingów, foili oraz z gwarantowanym bezpieczeństwem i przede wszystkim ze sprawdzoną metodyką PS Wing, która jest w 100% skuteczna, co potwierdzają opinie naszych kursantów. Argumenty na tak, czyli kiedy warto kupić zestaw do wingfoila na początek. Argument pierwszy na tak. Jeśli nie chcesz lub nie możesz korzystać z profesjonalnej szkoły wingfoila, a lubisz być samoukiem, czyli oglądasz filmiki w internecie, uczysz się z powszechnie dostępnych materiałów lub liczysz na pomoc znajomego, który już pływa na wingfoilu, wtedy zakup sprzętu na początek jest zwykle konieczny. Chyba że masz przyjaciela, który taki sprzęt będzie Ci pożyczał, ale to raczej indywidualny przypadek. Argument drugi na nie. W profesjonalnej wypożyczalni i szkole wingfoila możesz pływać na wielu rodzajach desek, wingów i foili, a to pozwala na wyrobienie własnego zdania i preferencji. Czyli na przykład naocznie i dotykowo sprawdzasz, czy lepiej pływać się na rączkach materiałowych, na rączkach sztywnych, na bomie lub na przykład testujesz winga, w którym możesz zamieniać rączki sztywne na materiałowe i odwrotnie. To samo z foilami i deskami. Przeskok z hydrofoila dla początkujących o powierzchni przedniej lotki 2200 cm2 do lotki na poziomie 1500 cm2 dla średnio zaawansowanych jest naprawdę bardzo szybki. To samo z wypornością. Zaczynasz na desce 140-190, a po kursie możesz myśleć nawet o desce 90-120 litrów. Oczywiście, może Cię być stać na kupowanie i testowanie indywidualnie sprzętu dla początkujących, ale jest to zdecydowanie droższe niż korzystanie z dobrze wyposażonej szkoły i wypożyczalni wingfoila. Argument drugi na tak. Na pewno zakup sprzętu dla początkujących ma sens, jeśli mieszkasz blisko spotu wingfoilowego lub jesteś w stanie logistycznie organizować się tak, by na takim spocie często bywać. Jeśli nie wiesz, czy w Twojej okolicy znajduje się wingfoilowy spot, poszukaj na grupach facebookowych i na pewno znajdziesz wiele osób, które już odkryły wingfoilowe akweny w wielu zakątkach Polski. Argument numer 3 na nie. Jako instruktor spotykam na lekcjach osoby, które już kupiły sprzęt dla początkujących i niestety czasami ten sprzęt jest źle dobrany. Albo zbyt progresywnie, jest za trudny, albo typowo na początek i po kilku godzinach szkolenia nadaje się on tylko do odsprzedaży. Lub nagle zmieniają się preferencje. Zakupiono winga z miękkimi rączkami, a okazuje się, że te sztywne leżą w dłoniach dużo lepiej i precyzyjnie się nimi steruje. Podobne przypadki są z foilem i deską. Na przykład pompowaną w zestawieniu ze sztywną. Tutaj bywają największe zaskoczenia. Argument trzeci na tak. Kup zestaw dla początkujących, jeśli nie interesuje Cię wyjazd za granicę, a chcesz uczyć się w Polsce wtedy, kiedy szkoły wingfoila są zamknięte. Sezon w polskich szkołach trwa zwykle od początku maja do końca września.
Oczywiście coraz więcej osób na polskich akwenach pływa na wingfoilu praktycznie przez cały rok. Jeśli zaczniesz to obserwować, nabierzesz ochoty, by nie siedzieć jesienią, zimą na kanapie, tylko pójdziesz do sklepu po zestaw dla początkujących. Argument numer 4 na nie. Wingfoil na świecie i w Polsce bardzo szybko się rozwinął. Już w prawie każdym zakątku świata powstały lub właśnie powstają szkoły wingfoila. Dodatkowo możesz skorzystać z oferty polskich szkół organizujących wyjazdy za granicę. A to oznacza, że możesz zaczynać uczyć się wingfoila nawet zimą, kiedy w Polsce szkoły są zamknięte. Oczywiście jest to dużo droższe, ale pieniądze przeznaczone na zakup pierwszego zestawu możesz przeznaczyć na wyjazd za granicę i szkolenie. Wtedy uczysz się w ciepłym klimacie, np. w Egipcie, Brazylii czy na Bonaire. Tam też możesz testować sprzęt, robić szybszy progres i ponownie nie będziesz polegać wyłącznie na doradztwie, a zyskasz własne zdanie i określić swoje preferencje poprzez testowanie. Argument 4 na tak. Kupuj, jeśli chcesz się wybrać za granicę i dysponować na czas nauki swoim własnym sprzętem. W takim przypadku polecam przeanalizowanie pełnych kosztów transportu sprzętu dla początkujących. Między innymi w przypadku samolotu to dodatkowa opłata za bagaż sportowy w obie strony, transfer z lotniska w obie strony, rescue na spocie. Takie koszty dla transportu zestawu dla początkujących czasami są porównywalne lub nieznacznie tańsze od wypożyczenia takiego zestawu na miejscu. Argument 5 na tak. Jeśli masz deskę SUP i chcesz najpierw sprawdzić, czy ten sport Ci się spodoba, wtedy wystarczy zakupić winga. Polecam zakup dodatkowych środkowych stateczników na rzep pełniących rolę miecza, jeśli oczywiście nie ma ich w komplecie. Z takiego sprzętu w wersji light może korzystać cała rodzina, a dopiero po osiągnięciu umiejętności pływania na wiatr pomyślisz o zakupie deski z foilem lub o szkoleniu. Argument 6 na tak. Kupuj, jeśli szybki progres nie jest Twoim zasadniczym celem i nauka może trwać z reguły dłużej niż to możliwe, ale samo przebywanie nad wodą i samodzielna nauka sprawia Ci ogromną radość. Argument 7 na tak. Kupuj, jeśli marzy Ci się supermobilny zestaw na początku przygody, czyli pompowana deska. Ma ona co prawda wiele mankamentów i tylko kilka plusów, ale o tym w kolejnym filmiku. Na koniec 2 zdania podsumowania. Mając już kilkuletnie doświadczenie z wingfoilem i obserwując swoich kursantów, zdecydowanie wolałbym zaczynać w profesjonalnej szkole wingfoila niż kupować sprzęt dla początkujących. Dla mnie szybki progres i możliwość nieograniczonego testowania liczy się najbardziej. Ale oczywiście argumenty przemawiające za zakupem zestawu dla początkujących są również racjonalne i każdy musi je potraktować subiektywnie, by dokonać najlepszego wyboru. Życzę mądrych decyzji i najważniejsze, byśmy zobaczyli się w lewitacji. Serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia.